Cześć, witam w kolejnym odcinku na temat rozbudowy makiety. Dzisiaj zajmiemy się przymierzeniem szablonów, rozłożymy sobie tory, zobaczymy, czy faktycznie się tutaj wymieszczę. Posegregowałem sobie już tory, tam mam R2, tu R4, R3, jedna R9 potrzebna, rozjazdy naszykowane. Przygotowałem sobie też jednego flexa już z końcówkami, żeby nie robić tego przy Was, bo to trzeba przyciąć, przypiłować szynę, papierkiem troszeczkę przejechać, żeby fajnie wszystko pasowało. Tutaj taki malutki element będzie mi potrzebny, 3,5 cm. No i proste. Szablony też przygotowane, także zaraz będziemy wszystko przymierzać po kolei. Obrysujemy sobie ułożone szablony. Potem, jak wszystko będzie pasować, to przykleimy korek, a na samym końcu, jak już będę miał korek, to porobię dziurki na zwrotnicę i przykleimy tory. Ale to chyba w jednym odcinku nie uda się tego zrealizować, więc na pewno przynajmniej na 2 razy. Tutaj mam przygotowany plan, według którego będziemy się trzymać podczas rozbudowy. Zaczynamy od tego elementu. Tu już mamy położone ten rozjazd i zaczynamy od tego elementu 308 mm. To jest właśnie ten flex i szablonik pod niego. No i zaczniemy sobie od dopasowania flexa, szablonu pod flexa dokładnie. Tutaj będę musiał przyciąć ostro dosyć korek. Żeby mi się tu ładnie wszystko mieściło. Jeszcze tutaj na zakręcie, o tak też mniej więcej, bo to wszystko zalejemy klejem. Tak, jeszcze trochę tutaj zabawy z tym jest. No, musi swobodnie leżeć, nie może nic prężyć. Jeszcze tutaj troszkę na brzegu mi jeszcze pręży przy tej trawie, a nie chcę już tutaj niszczyć trawy, to złapać kąt prosty. I spróbujemy sobie wpiąć tego flexa, zobaczymy, jak to będzie się trzymać. Rozjazd już jest przyklejony, więc delikatnie wsuniemy sobie ok. Teraz musimy tylko wyprostować podkłady, jak się troszkę naprężyły. Ok, chyba wygląda, że jest prosto. Weźmiemy sobie kawałek prostej i nieprostej. Sprawdzimy sobie, czy to faktycznie jest prosto, ale wygląda, że tak. Ok, dobrze. Jak widać, troszkę nam tutaj wystaje nam tutaj ta część. Muszę sobie jeszcze coś zmierzyć na szybko. 31 jest po prostu za długi.
za długi jest szablon o centymetr. Ok. Ok. Jeszcze sobie go tutaj ciachniemy. Pasuje. Pasuje. Także mamy pierwszą część załatwioną. Teraz patrzymy na plan. Na planie mamy BWR zwrotnicę. Jest zwrotnica. Zaraz sobie tutaj pozamiatamy. Ok. Szukamy szablonu. Układamy szablon. I zapinamy do flexa. No musimy najpierw tak zrobić, żeby zobaczyć, czy to się wszystko zepnie faktycznie. Okay. Spięło się. Ułożymy sobie szablon. Dobra. Dobra. Okay. Potem mamy zwrotnicę WL15. Tak jedna za drugą te zwrotnice lecą. No już będziemy tutaj docinać. Tym razem z tej strony, bo musimy się wymieścić razem z drugim szablonem zwrotnicy poprzedniej. Jeszcze okienko za małe. Nie chcę też za dużo wycinać, bo wtedy więcej szutru zejdzie. Bo po prostu wpadnie w te dziury. Okay. Nie to, nie ten, nie ten. Ten. Dobrze, tutaj udało mi się dopasować. Musiałem zrobić taki mały myk i odciąć jedną nóżkę od prowadnicy tutaj iglicy, bo zaczepiała mi o sąsiednią zwrotnicę. Tutaj w tym miejscu to było troszeczkę za ciasno. I jedziemy dalej. Według planu wychodzi nam, że następny tor obok to będzie R2. Bierzemy szablon. Kolejne docinanko. O, prawie. Właśnie nie lubię, jak się zrobi tak prawie, bo teraz ten korek przyciąć o taką mały fragment, to będzie ciężko, będzie się kruszył. Będę miał kupę śmieci.
Dobrze. Jest. Jak korek podejdzie pod coś, to jest wtedy słabo, bo wszędzie ta nierówność wyjdzie. Dobrze. R2. I zapinamy R2. To jest ciasno, ale tu już powinno pasować. Wszystko. Tutaj już musi pasować, nie ma siły. Tu się schodzą. No i teraz najbardziej, co mnie ciekawi, to tutaj ten fragment, który będzie schodził bardzo blisko łuk. Łuk będzie szedł bardzo blisko tego wierzchołka i jestem ciekawy, czy wagon, najdłuższy wagon chyba jaki może być z modeli, to piętrowe wagony, czy będzie mi tutaj haczył. Zaraz sobie to sprawdzimy. Jak nie, to będziemy musieli trochę nagiąć, jak to się mówi, rzeczywistość. Ok. Sobie to ustawić, dobrze. Dobrze, następna będzie zwrotnica BWL, czyli ta. Tak. Tak. Już jest ciepło, bo w ogóle się nie mieści. Czyli coś tutaj gdzieś pościemniałem. Coś mi się przedtem mocno nie zgadzało i rozłączyłem się, w zasadzie wyłączyłem scenę, bo musiałem sprawdzić, czy coś jest nie tak, czy coś schrzaniłem. Okazało się, że te wszystkie takie mikro dociśnięcia, ustawienie dokładnie kąta styku spowodowało, że wszystko fajnie się wymieściło. Teraz sprawdzimy sobie ten wagon. Sprawdzimy sobie ten wagon, jak on tutaj będzie się zachowywał. Czy nie będzie haczył, czy nie muszę, że tak powiem, przesunąć. O, zobaczcie, haczy. Nie przejedzie ten wagon tutaj, ani pewnie żaden inny. Dużo mu brakuje. Szczerze mówiąc, dużo mu brakuje. Będę musiał tutaj coś wymyślić i jakoś to odsunąć. No i w zasadzie tyle. Jak coś wymyślę, to zaraz się pokaże. Więc sytuacja jest opanowana. Znowu już wystarczyło jeszcze dokładniej podociskać. Problem tutaj był na samym początku. Tutaj miałem niedociśnięte dobrze i ten flex, z racji tego, że jest flexem, minimalnie gdzieś tam nie był w linii prostej i to powodowało, że już rozjechał się cały układ. Teraz elegancko przejeżdża wagonik. Zostaje centymetr zapasu, więc spokojnie. Nawet jak się rozpędzi, to się nawet przechyli, ale jest teraz ok. Teraz jeszcze muszę sprawdzić jedną rzecz, mianowicie czy napędy do zwrotnic będę miał w takich dostępnych dosyć miejscach i
będzie można kleić korek. Tak więc uporałem się już z napędem, w sensie, że wymierzyłem, powinno się wszystko zmieścić. Od spodu sobie wywierciłem dziurę. Musiałem tylko wyciąć kawałek listwy, co sobie potem zamaskuję jakoś, żeby mieć swobodny ruch napędu, bo tam mi jednak pół centymetra powiedzmy brakowało i wolałem nie ryzykować, więc troszeczkę podciąłem. Dobrze, więc przetestowane. Wygląda to z boku tak. Wagon swobodnie przejeżdża. Miejsca jest sporo. Jeszcze tylko podłożę sobie korek i odrysuję. I powinno być dobrze. Odstępy między szynami regulaminowo 6,1 cm i tak jest między każdą szyną. No i tutaj ta część zostaje mi na zabudowę. I tutaj troszkę zabudujemy. Tarczę manewrową karzełkową planowałem wstawić w tym miejscu, ale się jeszcze zastanowię, czy nie lepiej będzie w tym, tylko nie będę jej widział. Tutaj by było bardziej zgodne, że tak powiem, z rzeczywistością. Tak jak się powinno stać, czyli z prawej strony. Ale tutaj jak postawię, też chyba nie będzie katastrofy. No zobaczymy. Bierzemy się za podkładanie szablonów. Tutaj miałem podłożyć taki mały wycinek pod ten kawałek flexa, więc podkładam. Tutaj też musiałem delikatnie ściąć tutaj to mocowanie. Nie wiem, czy to będzie widać, tak może pokażę. To jest taki uchwyt do napędu, do iglicy, do montażu na przykład zwrotników. Potem mamy położoną R2, R2, aha, ale jeszcze najpierw mam zwrotnicę. Jeszcze jest jedna zwrotnica. Musimy podłożyć. Tak. Oczywiście tu się wypchnął ten malutki, bo jest za szeroki, bo szablony nie uwzględniają, że tory się schodzą. Tak prędzej, zobaczmy. No. Dobrze. Jest punkt oparcia? Jest. Tu się zgadza? Zgadza się. Potem mamy R2, widzę. I następną R2. 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 Potem mamy R9. 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 Jest. Dlaczego ta R9 jest nieścięta? O, fuszerka. R9 jest nieścięta.
wykonaliśmy. I jest R9. To do kosza. I lecimy dalej. Następnie to R2, R4. R2. A tu będziemy ciąć. OK. Znowu będziemy ciąć. Nie wiem, może tyle wystarczy. No, idealnie. I R4. R4 jest. Tutaj jest. Kawałeczek do śmieci. I na samym końcu mamy znowuż R2 i R4. Sporo tych R2, ale tak jak mówię, jak wspomniałem wcześniej, pozwoliło mi to fajnie tutaj wymanewrować, a na bocznicach to dopuszczalne są takie łuki. Jeszcze zakładowych to nie jest typowy szlak, po którym ekspres 300 na godzinę leci. Coś tutaj pręży, ale nie wiem co. No nic, to będzie przyklejone, więc to nie ma problemu. Tu też nie będzie nic rozpędu jechało, tylko powolutku. Dobra, jeszcze jakiś zakręt mamy? A, tutaj mamy jeszcze R2. Nie, R3. Tu mamy R3. Tu w tym miejscu ten łuk, który mi się właśnie nie podobał ze względu na to, że wagon tutaj zaczepiał. Przetniemy, bo tu mamy zwrotnicę. O, jest. I R4 do przycięcia tu. Tak. R4 jest. I do śmieci. OK. Czyli tutaj wygląda na to, że wyszło fajnie. Przybliżymy sobie teraz troszkę. Już mamy tutaj podkłady w tym miejscu. Teraz w zasadzie zostały nam proste. No proste mam zrobione z takich pasów. Oczywiście tutaj w tym miejscu, tam na samym końcu, no może troszeczkę podniosę już kamerę. O, będzie więcej widać. Tutaj w tym miejscu muszę podocinać fleksy, ale to będę robił w zasadzie na samym końcu. Jak już tu będę miał wyprowadzoną prostą, to wtedy będę wiedział, ile czego dociąć. O. I tutaj to już, że tak powiem, nie ma żadnej filozofii. Podkładamy tor i zaraz coś pokażę i wytłumaczę, dlaczego akurat tak, a nie inaczej robię. Otóż niektórzy kładą cały pas. Jeżeli mają bocznicę, powiedzmy, i tam są 3 czy 4 tory, kładą jeden pas. Nie rozcinają na paski DEG, tylko kładą jeden pas, szeroki pas korka i tak zostawiają. Ja ze względu, że używam podkładu 3 mm, nie 5 mm z korka, wycinam takie właśnie pasy po to, że jak usypę potem shooter, to tutaj się formują takie fajne rowki. Takie rowy. Takie zagłębienia. I wtedy to fajnie wygląda. Możecie zaobserwować to na niektórych filmach, jak są zbliżenia, czy na stacji, czy na bocznicy przy lokomotywowni. Tam właśnie są też usypane takie rowki. No i to fajnie wygląda z takimi zagłębieniami. 62 cm. Teraz sobie ten korek
odrysuję i będę po konturach wiedział, który korek gdzie leżał, bo muszę wszystko zdjąć i kleić sam korek. Pewnie sobie jeszcze to ponumeruję dla pewności, ale kontury, te nierówności spowodowane wycinaniem korka pomogą mi w ustaleniu idealnej pozycji, jak to leżało, czy centymetr w tą, czy w tą. O. I mamy korek założony. Teoretycznie można by tutaj wjechać jakąś lokomotywką, zobaczyć, czy to hula, ale myślę, że hula nie powinno być problemu. Aha, no i oczywiście jeszcze do tych prostych torów do każdego z osobna podlutuję po jednym przewodzie zasilającym, żeby mieć pewność, że tutaj zwrotnice będą zasilane z dwóch stron. Dojdzie do tego jeszcze polaryzacje krzyżownic. W napędach są styki pomocnicze, które sobie wykorzystam właśnie do polaryzacji. Chciałem jeszcze pokazać, co będę robił już poza scenami, żeby Was nie zanudzać. Będę odrysowywał szablony takim cienkopisem, o tak po prostu, po tych krzywych krawędziach, zaraz powiem dlaczego. I mam odrysowany jeden szablon. I potem, jak będę kleił te szablony, ja tu ustawię może, żeby było widać lepiej. O, zobaczcie, jak ja to teraz odsunę. Widzicie tą linię? Bo tu może bardziej, o, tutaj w tym miejscu te zagłębienia nierówności. Tych nierówności będę się trzymał, starając się dopasować potem korek. Jak już sobie go odrysuję, to potem będę wiedział, że dokładnie w tym miejscu on wcześniej był, co potem mi ułatwi układanie torów i będę pewny, że po prostu będzie wszystko tak przyklejone, jak wcześniej sobie to ułożyłem. Pewnie sobie jeszcze te szablony ponumeruję, żeby mi było łatwiej, bo ja muszę to wszystko ściągnąć, wszystkie tory ściągnąć do klejenia, powycinać dziury pod napędy, także trochę jeszcze tutaj zabawy będzie, ale tak jak mówię, to w następnym odcinku będziemy kleić korek, odrysowywać i już. Zrobimy sobie jeszcze test, jak to wszystko chodzi, czy się nie zacina. Wyłączę sobie model przyspieszania, żeby tak nie czekać zbyt długo na rozpędzanie się lokomotywy. Teraz mam taki tryb, że nie używa profilu przyspieszania i hamowania. Działa. Teraz sobie zmienimy na tą. Przejeżdża, dojechał do prostej. Dojechał do prostej, wracamy. Teraz jedziemy pod pierwszy rozjazd. I pierwsza zwrotnica jest. Druga pięknie przejechała. Zobaczymy sobie, jak przejedzie. Czy przejedzie tak wolniutko. Przejeżdża. Jeszcze tory są czyste, nowe tory. Trochę gorzej sytuacja wygląda po malowaniu. Trzeba potem dobrze te tory wyczyścić. I jeszcze pierwsza. Starannie trzeba wyczyścić, zwłaszcza w tych miejscach tu na styku, bo czasami te zawiasy po szutrowaniu i po zalaniu wikolem puszczają i nie przewodzą prądu już na iglicę i wtedy jedynym
sposobem jest albo dolutowanie cienkiej linki tutaj do tej iglicy, takiej elastycznej, ewentualnie bardzo dobre wyczyszczenie styku iglicy z szyną i wtedy nie ma problemu z przewodzeniem prądu. Dobrze, no to wygląda na to, że jest ok. Wrócimy sobie pod wagon, który tam stoi dalej. O. Już wyłączam model. O, teraz płynnie hamuje sama. Dałem na 0. Tak przyspiesza RBM na maksa. Tak mam poustawione wszystkie lokomotywki, żeby tak fajnie, topornie ruszały. I to samo z hamowaniem. Ok. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W przyszłym odcinku już będę kleił. Pokażę jak, częściowo tak pokażę jak kleję właśnie ten kolejek, jak będę przyklejał. No i druga część tego samego odcinka to będzie przyklejenie z kolei torowiska. Tory działają, dobrze stykają, wszystko jest ok. Trzymajcie się, cześć.